Na wózku się znalazłem 9 lat temu. To był wypadek komunikacyjny, przez to został uszkodzony rdzeń i mam niedowład nóg. Jak byłem przykuty do łóżka, to nie mogłem zrobić nic, ale od kiedy wsiadłem na wózek, to się zmieniło. Zacząłem żyć inaczej po prostu. Poczułem, że jestem samodzielny. Sport się pojawił przez jedną panią, na której byłem w rehabilitacji w szpitalu. Poleciła mnie, że bardzo dobrze ćwiczyłem, że się starałem. No i po prostu znajomy jej przyjechał i wziął mnie od razu na pierwsze zawody. Zajęłem drugie miejsce 5 kulą w Polsce. Ta rehabilitacja to była też jak przygotowanie się do sportu, do samodzielności, bo to była walka o własne umiejętności i przy tym walka ze słabościami. Tak. Narodził się pomysł utworzenia Fundacji Apikultura, której celem głównym to miałoby być promowanie pszczelarstwa, całej tej dziedziny bardzo szeroko pojętej. W związku z tym, że sam jestem osobą niepełnosprawną, zaproponowałem fundatorom, żeby wprowadzić do celów fundacji wspieranie osób niepełnosprawnych. Kiedyś byłem zdrowy, to też jakieś swoje marzenia miałem i osoba na wózku albo osoba niepełnosprawna w różnym jakimś tam stopniu próbuje to i tak spełnić w przyszłości, bo tego się po prostu nie pozbywa, to zostaje w człowieku. I z czasem i tak człowiek to chce spełnić, a na przykład nie może, bo są jakieś bariery różne, tak, czy inne przeszkody. Przyjechał do Polski na zaproszenie Tomka Łysonia Andrzej Sewer ze Słowenii, który zajmuje się wsparciem dla pszczelarzy niepełnosprawnych, którzy jeżdżą na wózkach. No i tam wymyślono jakby taki model wsparcia dla tych ludzi, którzy powinni pracować, chcą pracować, bo życie na wózku to ma swoje ograniczenia i nie można za wiele sobie pozwolić. I tu pszczelarstwo jest jakąś taką fajną alternatywą. Ja mam plan na siebie, chciałbym założyć pasiekę, to jest moje marzenie z młodych lat. Później stał się wypadek i nie mogłem tego zrealizować, ale teraz nadarzyła się taka okazja, że po prostu są ludzie, którzy udostępniają to dla osób niepełnosprawnych, więc ja jak najbardziej chcę w tym uczestniczyć i kształcić się i w tym kierunku. Wiem, że będzie trzeba włożyć w to bardzo dużo wysiłku i energii i takiego, jakby to powiedzieć, spokoju, duszy. I przy tym się człowiek też wycisza, ma zajęcie, odbiega od różnych innych spraw, odstresowuje się i przede wszystkim to lubię też. Będzie dobrze, bo jestem takim, jakby powiedzieć, samoukiem, który szybko łapie. Jak się coś chce, to się zrobi. Postanowiliśmy wyprodukować sprzęt pszczelarski specjalny. No i doszło do skonstruowania tej pierwszej miodarki przystosowanej do obsługi z wózka inwalidzkiego. Myślę, że dzięki panu Andrzejowi uda nam się stworzyć całą linię dedykowanego sprzętu do prowadzenia małych pasiek, bo to wiadomo, że nie chodzi o jakieś duże pszczelarstwo. To chodzi o pszczelarstwo stricte amatorskie. W tej maszynie sam wywirowałem kilkanaście ramek, bez niczyjej pomocy. No jak widać jest miód, no i tyle. No jeżeli coś, co się kocha i lubi, to myślę, że się nie ma stresu. A jak czasami jeszcze urządli, to człowiek poczuje, że żyje.